Siemanko, kiedyś wrzucałem filmik o rzadkiej bestiarce, który mam nadzieję pomógł wam podbić trochę punktów, a dziś na czasie jest bostiarka, więc pora powiedzieć coś o bossach z kategorii Nemesis, na które warto polować. Skupię się tutaj na bossach, na które sam ostatnio poluję, no może nie dosłownie sam, bo w teamie, i głównie będą to słabe bossy, których sprawdzanie dotychczas nie dawało żadnych korzyści, bo z wielu z nich nie leci nic ciekawego, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Podobnie jak w przypadku bestiariusza, jest to zabawa długoterminowa i jeszcze bardziej wymagająca, bo te bossy znajdują się w wielu miejscach na mapie i jest ich sporo, ale dzięki temu codziennie mamy szansę na znalezienie nawet kilku z nich. Polecam szukać tych bossów wspólnie z jakąś ekipą, gildią albo dogadać się z ludźmi z serwera, bo wtedy wszyscy na tym zyskują. Bossy z kategorii Nemesis wymagają 5-krotnego ubicia, czyli tak samo jak w przypadku bestiariusza na panterkę czy raptory. Podzieliłem te bossy według obszarów i jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie dokładnie respi się dany boss, to polecam sprawdzać takie strony jak Guild Stats lub Tibia Bosses, gdyż tam znajdziecie nie tylko dokładne mapy, ale także statystyki respów, a linki do przykładowych bossów znajdziecie w opisie. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka istotnych kwestii. Wiele z tych bossów ma mało HP, więc koniecznie zaopatrzcie się w specjalne różdżki, np. Carving Rod, gdyż zadają one bardzo słabe obrażenia od 0 do 10, a z bombkami jest tak, że ktoś rzuci za wcześnie, zanim wszyscy przyjdą i mob padnie za szybko, a polecam wzajemnie wołać się na te bossy, bo w ten sposób szybciej je odblokujemy, a do tego wasza gildia lub serwer będą wam wdzięczne. Różdżki te mogą być używane przez każdą profesję i można je kupić w hajs, ale tylko w niedzielę. Jeżeli boss, którego znaleźliście, pozostawia po sobie ciekawy drop, to macie prawo go przebić, czyli zbić go mniej więcej do połowy HP, zanim przyjdzie reszta ekipy. Z tego co wiem, to boss musi być ubity w ciągu 5 minut od uderzenia go, więc jeżeli czekaliście na kogoś kilka minut, to upewnijcie się, że zaznaczyliście go jeszcze raz w momencie, gdy wszyscy go dobijają, a najlepiej robić to na sygnał. I jeszcze co do bossów, które posiadają reward container, to za każdym razem, gdy biliśmy je wspólnie, to było osoby, którym go nie zaliczyło, gdyż trzeba spełnić wymogi udziału w ubiciu takiego bossa z workiem. Nie do końca mi wiadomo jak to działa, ale widziałem, że spośród osób, które rzuciły na przykład po jednym awa, to jednej zaliczało, a innej nie. Chyba nawet niekoniecznie tej, co dostała więcej expa, więc jak ktoś wie jak to działa, to przypnę tego typu informacje w komentarzu. Na pewno zwiększycie szanse, gdy uderzycie w bossa choćby słabo, ale kilka razy. Zaczniemy od Zao, bo tutaj sporo się dzieje i na początek parne pola. Od lewej strony mamy Hatebreedera, czyli bossa Ghastly Dragonów i możemy go znaleźć w miejscu, gdzie robi się 10. misję questu WOTE. Do wejścia potrzebujemy Scale of Corruption. Według statystyk boss respi się od 6 do 9 dni. Następnie boss Chosenów, The Voice of Ruin i tutaj widzimy spory zakres respa, więc nie wiem czy ma on bardzo losowy resp, czy trzeba go striggerować poprzez wybicie odpowiedniej ilości Chosenów. Battle Master Sun Tzu także ma bardzo rozbieżne statystyki, jednak najczęściej był ubijany mniej więcej co tydzień. Resp Dreadmawa również ciężko przewidzieć, jednak nieco częściej występował po 10 dniu od ostatniego spotkania. No i po prawej stronie mamy już dwa bossiki rajdowe, czyli Grandmother Foul Scale oraz The Blighfather. Ten pierwszy respi się na sam koniec rajdu od raptorów, który poprzedzony jest następującym komunikatem, a smok pojawia się dokładnie po 25 minutach od komunikatu. A drugi boss respi się na koniec rajdu Lancer Beatley, który zapowiadany jest tym komunikatem, a bossa znajdziemy równo po 30 minutach. Oba te rajdy mają miejsce co 5-10 dni. Teraz dolna część, czyli stepy Zao i tu także mamy dwa rajdy. Pierwszy to Orc Raid, który ma miejsce mniej więcej raz na tydzień. Dokładnych statystyk nie mam, ponieważ Kablark, czyli boss występujący podczas tego najazdu, respi się także podczas najazdu z Ulazy i chyba też nieregularnie poza rajdami. Najazd prezentuje się w ten sposób i przy każdej fali jest szansa na pojawienie się bossa orków. Jeżeli go spotkamy, to musimy go zbić przed końcem fali, ponieważ wtedy znika, a najazd przesuwa się w prawym kierunku stepów Zao. Oprócz tego w tym obszarze jest szansa na spotkanie bossa Gnarlhoundów, no i drugi zapowiadany raid, czyli Zulaza z Chizoronem i ten raid występuje średnio raz na kilkanaście dni. Także jeżeli chodzi o Zao, to są tu aż 4 opłacalne rajdy, więc w tym miejscu warto przypomnieć jak można ułatwić sobie trafienie na takiego zapowiadanego raida. Chodzi o Measuring Tibia Quest, który możemy rozpocząć w każdej chwili w cyklopedii w zakładce mapa i polega on na odkrywaniu obszarów poprzez znajdywanie po 7 points of interest w każdym podobszarze.
Dopiero gdy całkowicie odblokujemy dany obszar, to godzinę wcześniej będziemy dostawali informacje o zbliżającym się rajdzie. Wygląda to tak, że podświetli nam się ikona mapy i nad danym obszarem będzie widoczny wykrzyknik. Jeżeli używacie aplikacji Tibia Observer, to możecie sprawdzać, czy zbliża się dany rajd, nawet gdy jesteście wylogowani, ale apka pokaże nam rajdy tylko wtedy, gdy w grze mamy dany obszar odblokowany. Jeżeli chodzi o bossy, o których mówię w tym odcinku, to szczególnie warto sobie odkryć Zao oraz północną Daramę. W większości przypadków 15 minut przed rajdem pokaże nam się dokładny obszar rajdu, więc wtedy łatwiej jest odgadnąć, czy zbliża się ten rajd, który nas interesuje. Wyjątkiem jest na pewno Drefia, nad którą nie ma wykrzyknika i wtedy nie dostaniemy informacji o pale councie 15 minut wcześniej, więc jeżeli wykrzyknik jest nad Daramą, a po 45 minutach podświetla się ikonka mapy i pokazuje ona naszą lokalizację, to wtedy wiadomo, że chodzi o Drefię. Jak dla mnie to powinno to zostać poprawione. No i przechodzimy właśnie do Daramy i tu na pustyni mamy rajd zombie, która pojawia się co 3 do 9 dni, a pod pustynią możemy też znaleźć bossy rotwormów. Występują one także w innych miastach i resp w każdym mieście jest od siebie niezależny. Według Tibia Bosses na Rotworm Queen trzeba czekać minimum 14 dni, a na White Pale'a 15. A na Drefie mamy jedno z dwóch miejsc występowania Tyrna i na niego musimy czekać od 12 do 21 dni. A na dolnym zejściu, na tym samym piętrze, gdzie znajduje się wejście na Pale Counta, możemy znaleźć obok siebie dwa bossy. Jednym jest boss liczów, a drugim jest jeden z 4 bossów wampirów i tutaj statystyki ich respów. A raid Pale Counta ma spory zakres i występuje od 16 do niemal 30 dni. Raid ten jest ogłaszany następującym komunikatem, a na pustyni południowej znajdziemy zaledwie jednego z 2 bossów kultów i według statystyk długo czeka się na jego resp. Ja ostatnio spotkałem go 27 dnia High Chance'a. Na Tikuandzie występuje boss smugglerów, małp oraz lizardów i według statystyk to smuggler jest najrzadszy. Do tego, w zależności od mini world change'a, w obozie nad Medusa Tower mamy szansę spotkać bossa hunterów lub dworków. Tutaj nie jestem pewien, jak działa ich resp, bo statystyki wyglądają w następujący sposób, a do tego, jak widać, gdzieniegdzie był ubijany więcej niż raz w ciągu dnia. Poza tym, na dużym respie hydr można znaleźć Weltera, który ma taki sam zakres respa jak Pale Count. Liberty Bay to inny, częściej występujący boss kultów, drugi resp Tyrna oraz wcześniej wspomniane Rotwormy. Do tego jeszcze inny wampir na wyspie Nargor. W okolicach Edron także można spotkać kilka bossów, np. Trolla, który może pojawiać się już po 3 dniach, dalej Szlorg, który ma bardzo długi zakres respa i ciężko go spotkać, bo wielu graczy go sprawdza. Poza tym, jak ja to mówię, Wielki Zły 1, pojawiający się na respie wilków po drodze na Inku, dalej boss Cyklopów, który występuje na piętrze z bramką levelową w drodze na Bechę Questa, standardowo boss wampirów, a także Mahatep, którego podobno bardzo ciężko przywołać, a więcej o nim przeczytacie na forum Tibia Bosses. Do tego na Edron znajdziemy wcześniej wspomniane 2 bossy Rotwormów. Tchais to 2 bossiki plus 1 na Mintwolin, ale wejście znajduje się w Tchais. Pierwszy to Grolam i jego spotkamy w jaskiniach pod Mount Sternum i nie ma on tylko jednego miejsca respa, bo może pojawić się w różnych tamtejszych zakątkach. Następnie The Frog Prince, który pojawia się rzadko jak na takiego słabego bossa, już częściej spotkamy General Muriusa, a żeby skrócić sobie na niego drogę, to możemy użyć skrótu na Plains of Havoc, o ile posiadamy odpowiednią rangę w Dreamers Challenge Quest. Teraz niedalekie okolice Venore i tu mamy Jagę po drodze na Kazo, Rukora na Dark Cathedral oraz Deraliona na Fortecy Elfów. Nieco dalej boss dwarfów na Kazo, Ksenia na Amazon Campie oraz Warlord Ruzat na Fortecy Orków. Jeżeli chodzi o AB, to tutaj znajdziemy wszystkie 3 bossy na jednej drodze, która prowadzi na Hellgate. Najbliżej miasta jest boss wampirów, dalej Rotworm Queen i na samym Hellgate The Evil Eye. Na Karlin interesuje nas Willy Wasp, który pojawia się na końcu rajdu pszczół. Zaznaczyłem także Zarabustora, do którego droga zajmuje jakieś 8 minut, pod warunkiem, że umiemy przebiec labirynt. Svargrond i okolice to Men in the Cave, którego obecność wykryjemy po odgłosach monków. Dalej to Zushuka, pojawiająca się w jaskini na kampie, a na Nibelor możemy znaleźć Oceakao oraz Hirintrora, który pojawia się też w jeszcze innym miejscu. Jest także inny boss Ice Witchów, czyli Jakchal, na którego najszybciej dojdziemy poprzez niebieski portal nad Hais i mamy szansę na obudzenie go za pomocą Frozen Starlighta. To wszystko, wiem, że nie powiedziałem o wszystkich bossach, bo na przykład zapomniałem zaznaczyć kapitana Jonesa na statku po drodze do Darashi,
ale taka dawka bossów w zupełności wystarcza, żeby rozpocząć poszukiwania i mam nadzieję, że uda wam się odblokować 5 na 5 jak najwięcej z nich. Odblokowanie każdego bossa 5 na 5 daje nam po 100 boss pointów, a im więcej takich punktów mamy, tym większy będzie nasz bonus do loota. Tak jak mówiłem, dokładne respy bossów znajdziecie na stronach, które załączam do opisu i pamiętajcie też, że niektóre z tych bossów szybko znikają, więc nie można zbyt długo zwlekać z ubiciem. Jeżeli macie jakieś pytania lub spostrzeżenia, to piszcie komentarz albo na priv. Dzięki za oglądanie i do następnego!